Oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry kochani, witamy. Wybiła godzina 17, zapraszamy na komentarz dnia. Paweł ma usta zatkane ze względu na to, że Rosjanie postanowili walczyć z inflacją na takiej zasadzie, że postanowili uciszać ludzi, którzy mówią o inflacji. I dzisiaj sobie omówimy kilka tematów. Możesz już, u nas możesz, jesteś w wolnym kraju, możesz się przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak, i teraz tak, trafiliśmy na 3 czy 4 nawet artykuły różne, które składają się w jedną całość. Opowiemy Wam dzisiaj o tym, jak inflacja, ta, którą przedstawia rząd, odbiega od tego, co widzą Rosjanie, oraz o sposobach, jak walczyć z taką inflacją, jeżeli nie ma sposobu, jak walczyć z taką inflacją w sumie. Bo... Wiesz, że powiedziałeś to samo. Nie. No nie. Zapraszamy wszystkich, jeżeli to odtworzyć w pętli i sprawdzić. A ja przejdę może do wstępu. Słuchaj, Pawle, to akurat materiał, który ja znalazłem. Poglądy urzędników i społeczeństwa na temat tego, ile pieniędzy potrzeba ludziom do życia w Rosji, w tym momencie się rozchodzą. Według Россtatu do utrzymania wystarczy połowa dochodów, których Rosjanie uważają za niezbędne dla siebie do wyżycia powyżej granicy ubóstwa. Czyli Rosjanie mówią, że potrzebują tyle, Россtat mówi nie potrzebujecie tyle, wystarczy wam połowa tego i ta połowa to jest zaledwie 1/4 tego, co Rosjanie uważają, że trzeba by było zarabiać, żeby normalnie żyć na normalnym poziomie. I jak wynika z marcowego badania Centrum Lewady, Rosjanie uważają, że 32 000 rubli miesięcznie na osobę to płaca wystarczająca na normalne życie. Czyli, że możemy sobie pozwolić na wszystko, prawdopodobnie możemy odłożyć na jakieś wczasy, czy jesteśmy w stanie na przykład kupić pralkę. Wychodzi to około 1400 zł na osobę. Mając rodzinę, 2 dorosłe osoby plus 2 dzieci, to na złotówki 5600, jeżeli chodzi o takie zarobki. I to jest obiekt marzeń i próg, który w Rosji jest uznawany za sukces. Oficjalnie według Россtatu rodzina 2+2 powinna mieć dochody około 650 zł na osobę, czyli mniej więcej połowa tego, co Rosjanie myślą, że chcieliby, aby było dobrze. Według Россtatu taka rodzina, jak ma 2700 zł, to jest ok. Co sądzisz? 2700 na 4? Jest to, no tutaj będzie zawsze się rozszerzać, natomiast ja chyba mogę odesłać do naszego programu Ja Ruski, bo mówiliśmy, że tutaj... To jest niesamowite, to się w tym momencie... Oni oglądali, my tam proponowaliśmy kilka sposobów, jak obniżyć ubóstwo w Rosji, znaczy skalę, no i jednym chyba ty proponowałeś, żeby tą poprzeczkę obniżyć. Tak, ty proponowałeś szpilki krasnalom. Ja szpilki i czapki, żeby rozdawać. No jeżeli zaczną w następnym ruchu rząd zacznie rozdawać, no w sumie rozdaje już czapki i jak zacznie rozdawać szpilki, no to stwierdzę, że nas jednak oglądają, bo to obniżenie, no to jest tak powiedzenie, no to jest trochę tak jakby napluć tym Rosjanom w twarz, czyli powiedzieć, nie znacie się tym, za dużo zarabiacie. Za dużo jecie, za dużo palicie tego światła. Według nas połowa tego, co przepalacie tych pieniędzy, starczy. I nie ma co dyskutować. I bogaci będziecie już, jak będziecie właśnie mieli te 650 zł na osobę. No i można powiedzieć, że to trochę taki podobnie wygląda chyba ta walka z inflacją, czyli z jednej strony mówi się, że mniej potrzeba niż ludzie to odczuwają,
No i podobnie jest, jeżeli chodzi o inflację, tak? No tutaj mamy dosyć mocny rozjazd, jeżeli chodzi o to, co ludzie czują, jaka jest inflacja, czyli oczekiwania inflacyjne, w stosunku do tak zwanej oficjalnej inflacji. To mam dla Ciebie dane ciekawe w tym momencie. Według Centrum Lewady w ciągu roku koszty przeżycia, czyli takich absolutnie podstawowych, spełniania podstawowych potrzeb w Rosji wzrosły o 17%, czyli ponad 2 razy mocniej niż oficjalne dane inflacyjne. I wyszło Centrum Lewady w obliczeniach, że jest to około 14,4 tysiąca rubli na osobę, czyli 630 zł jako absolutne minimum, gdzie Rosstat mówi... to próg bogactwa. 50, to już te 2 dychy jak masz, zostaje ci w portfelu na koniec roku o kaszy gryczanej i nie wiem, wodzie, no to już jesteś bogat. A to łatwo, dostajesz 2 dychy dodatkowo, już wpadasz w ten. Tak. Tu jest jedna taka niepokojąca rzecz, ponieważ teraz majstruje się w Rosji, jeżeli chodzi o progresję. Będą wprowadzane te podatki dla najbogatszych i będzie się tą progresję. Kiedyś progresja była zła, ale ostatnio rząd stwierdził, że jest dobra i bogaci muszą płacić więcej niż ci biedniejsi, a więc progresja jak kiedyś była zła, to teraz jest dobra. Bardziej sprawiedliwa. Sprawiedliwa Rosja, tak, wtedy będzie. No i tu jest takie, ryzyko, że jak już jesteś tym bogatym, jak masz te 650 zł, to może też powinieneś wtedy te wyższe podatki, a więc, że ta progresja będzie schodzić tak w dół. Rozumiesz, tak? Bo najczęściej się w wielu krajach podwyższa tą wolną stopę i tak dalej, i te progi, no to w Rosji ta progresja prawdopodobnie zostanie w 2025 i co roku oni będą tak pewnie schodzić w dół, kolejny próg, Wiesz kolejny co, może tu nawet niekoniecznie, gdyż pensje będą najprawdopodobniej rosły, te progi będą teoretycznie zwiększane, ale inflacja będzie zżerała. No nie będzie indeksowany. Tak. Jak w wielu krajach. Że tu próg zostanie zamrożony i po prostu te krasnale będą rosły razem z tą poprzeczką, aż uderzą czapką w sufit. Tak. I powiedzą, no bogaty jesteś, no jak jesteś bogaty, to płać. Tak, dokładnie. Ja chciałem tylko zauważyć, że kurs rubla do dolara na przestrzeni dekady obniżył się znacząco, gdzieś tam z okolicy 20 paru czy 30 rubli, teraz mamy 90, kręci się w okolicach tych 90, więc jeżeli chodzi o wszystkie produkty z zagranicy, no to te wypłaty teoretycznie rosną, ale za te ruble tych dolarów można kupować coraz mniej i jeżeli chodzi o takie zachodnie sprzęty, no to też ta siła nabywcza spada. Ale można więcej używanych kupić, bo widzimy, że jeżeli chodzi o towary używane, no to ten segment rynku dosyć mocno się rozwija. Natomiast wróćmy, bo mówimy tak inflacja, to może powiedzmy jakieś liczby jeszcze. Jak na ten moment wypada inflacja? I tutaj mamy dane za kwiecień, tutaj mamy 7 i 8, ale już mamy dane za maj i mamy 8 z przodu. Wszystko wskazuje, być może Rosstat będzie tak kombinował, żeby było 7, 90 tam parę. 99,999. Tak, żeby nie pojawiła się tam 8 z przodu, natomiast no wszystko wskazuje, bo te prequele, które przynajmniej sam Rosstat publikował, jeżeli chodzi o maj, no wskazują na to, że tam będzie 8 z przodu. I to jest strasznie daleko od celu. Cel na poziomie 4%. Tak, cel wydawał się wysoki, no bo najczęściej kraje mają na poziomie 2, 2,5 powiedzmy, czy są też takie, które mają niżej. No ale nie, Rosja sobie przyjęła wyżej, bo stwierdziła, że wzrost gospodarczy jest ważniejszy niż inflacja, więc tutaj przyjęto 4%. I jeszcze w styczniu szefowa banku powiedziała, że te 4% to w tym roku na pewno się osiągnie, ponieważ no, będzie dosyć silne zahamowanie konsumpcji, tak przewidywał bank centralny, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze. No i tak od połowy roku będzie można obniżać stopy procentowe, no i osiągnie się ten cel 4%. No. Już wiemy, że tak nie będzie. Już wiemy, mamy maj, już połowa roku już jest blisko. Na kwietniowym posiedzeniu po raz pierwszy w tym roku padła propozycja,
podwyższenia. Słuchaj, mamy po 20 maja. Czy oni nie spotykają się raz w miesiącu? To jakoś zawsze Tak. koło 20. Mamy jakieś informacje, kiedy teraz? Chyba jeszcze nie widzę. Chyba 5 powinien być, jakoś w przyszłym tygodniu. Okej, to bardziej 6. 7. 5 jest sobota. Zobaczymy, co się pojawi. Natomiast wysokie stopy procentowe to już jest rok prawie. Bo zaczęły się podnosić, wiesz, w okolicach wakacji. Tak, i wpływ na rynek. Nie wiemy. Czekaj, nie wiemy. No nie wiem. Bo może zahamowało. Nie wiemy, co by było, gdyby. Tak? No bo to jest zawsze. Wiemy, że ta inflacja się cały czas podnosi. Tak. Wiemy, że się podnosi. Jeżeli chodzi o taką prawdziwą inflację, no trudno jest to przewidzieć, natomiast ona jest na pewno wyższa niż stopy. I wyższa, wydaje mi się, że tam 2 z przodu cały czas widzimy. Być może już nie jest tak 30 parę, jak szacowaliśmy wcześniej, natomiast no nadal ona jest moim zdaniem wysoka. No bo jeżeli popatrzymy, też jak rząd walczy z tą inflacją. My podawaliśmy taki przykład, na przykład producentów drobiu, którzy podawali, że ceny kurczaków i produktów z kurczaka, tam były wymieniane różne części, no to średni wzrost 32%. W tym momencie Rosstat i Ministerstwo Rolnictwa mówi o spadku 5,6%. A więc często w tym koszyku rostatowym są ceny, których nie spotykamy w sklepach, że tak powiem. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że Rosja jest dosyć dużym krajem, w każdym regionie te ceny się kształtują troszeczkę inaczej, no i Rosstat zawsze się powołuje, że to jest średnia, że co prawda w Moskwie jest zawsze drożej i wy nie patrzcie na Moskwę, tylko gdzieś na prowincji jest taniej. Tylko że bardzo często nie wskazują, gdzie konkretnie na tej prowincji, bo jakby poszukać, to się okaże, że nigdzie ten kurczak prawie, że nie staniał. A nie jest tak, że to jest średnia między rzeczywistością a rozszerzoną rzeczywistością Excela? Że po prostu... Może być. Że tu po prostu bierzemy średnią z tego, co byśmy chcieli, z tego, co jest i wychodzi nam ta realna... Tak, ale nawet jak popatrzymy na te ceny właśnie Rossstatowe, no to widzimy, że słuchajcie, jeżeli chodzi o kwiecień, no to cały czas dosyć duże wzrosty. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to cały czas dosyć mocno napędza i to też jest pewnie tym elementem, że jak w tym powiedzeniu, lokomotywy tańsze, ale za to, prawda, chleb i ogórki i jakieś inne rzeczy droższe. No i tu się oczywiście wskazuje, nawet w Rosstacie, no trudno im, no jeżeli tam są przykładowo wzrosty o 40-50%, tak jak niektórzy wskazują, no to w Rosstacie jest oczywiście mniej, ale nawet tutaj są wzrosty. No mamy wzrosty na warzywach, mamy tak buraki, marchew, jabłka, mamy też na mięsach. Tu akurat Rosstat wskazuje, że najbardziej jagnięcina rośnie, jeżeli chodzi o sam kwiecień, bo tu się mówi o 5% wzroście. To, co niepokoiło rząd jeszcze jakiś czas temu, to jest ten cukier. Rosstat wskazuje, że to jest wzrost 2%, no znowuż badania takie powiedzmy gazetowe, no, które nie są do końca oczywiście adekwatne, no, ale wskazują, że jak się pójdzie do sklepu i poszło się miesiąc temu, to ten cukier bardziej zdrożał, nie? W konkretnym tym sklepie, nie? No ale Rosstat mówi, ale to cała Rosja i gdzieś na Głubince, tak, było mniej, ale gdzieś więcej. No bo przyjechała paleta cukru, te babulki nie wykupiły, no to jest jeszcze w tej cenie takiej, to tak, mieliśmy taki przykład w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętasz, z ziemniakami z zeszłego roku. Co prawda nigdzie nie można było kupić, nie? Można było, ja przypominam, ja poszukałem, udostępniałem wam nawet zdjęcia, wszedłem na taki online agrogiełdę jakąś i były te ziemniaki, tylko że one już miały takie 10-centymetrowe plącza wypuszczone i no, nadawały się tylko i wyłącznie, nie wiem, dla zwierzyny. To jest trucizna, to proszę. To już był... Musisz obrać, tak, przede wszystkim, tak, no bo tam masz dosyć silną truciznę, tak, tych kłączy. Pamiętaj, Mateusz, tych kłączy się nie je, tak. Myślałem, że to takie jest... ziemniaczane spaghetti. Że to są kiełki, nie, to tych kiełek to z ziemniaków to nie jest. Okej.
I teraz jeżeli spojrzymy właśnie na te dane Rostatowe, no to widzimy też, że rosną ceny usług. Tu też będzie trudno te usługi wyhamować, bo począwszy od telefonii takiej komórkowej, gdzie mamy wzrosty właśnie w stylu 10%, tam Rostat jakoś wyliczył, że im wyszło 8,5%, też nie wiem jakim cudem, bo jest z kilku tych operatorów, a więc nie wiem jak oni to liczyli, że im wyszło, jak oni dali, wiesz, tam wzrosty po tam 10%, 10, ale oni 15 no to damy 8,5. Nie, a więc to jest taka jakaś twórcza, to trudna też praca jest, wiesz, bo jak zrobić, żeby, bo Rostat jak gdyby robi wszystko, żeby walczyć w ten rzeczywistością. Z rzeczywistością. Ale jest najnowszy, bo on jest osamotniony. To nie tylko tak, że Rostat walczy i bada i szuka tych sklepów, gdzie jest taniej, ale również pamiętajmy, że w Rosji jest służba, która zajmuje się kontrolą cen. Ta służba się nazywa Federalna Służba Antymonopolowa. I ona walczy z kartelami cenowymi i również z tym, żeby ceny nie rosły zbyt dynamicznie. No i co jakiś czas wydaje różnego rodzaju oświadczenia. No i ostatnie oświadczenie, powiem szczerze, nawet mnie wprawiło w osłupienie. Ponieważ według ostatniego oświadczenia antymonopolowa służba zabrania ekspertom gospodarczym omawiania ewentualnych podwyżek cen w Rosji. No właśnie. My nie w Rosji, więc chyba jeszcze możemy, ale jakbyśmy mieszkali w Rosji, to musimy uważać, bo tutaj mamy już konkretny przykład osoby, no właśnie nie wiadomo, czy zostało mu zabronione i być może jeżeli się do tego nie zastosuje, to być może będzie kara, tak? Tutaj mówimy o jednym konkretnym, może nie będziemy wymieniać z nazwiska ani tej gazety, ani tego eksperta, ale to jest ekspert, który przewidywał wzrost cen najpopularniejszych i najtańszych produktów, no i tu mówił o tym roku, że to będzie od 10 do 30%. Następnie Federalna Służba Antymonopolowa przesłała ekspertowi ostrzeżenie o niedopuszczalności takich stwierdzeń i zagroziła, że łamie ustawę o ochronie konkurencji. Znaczy ten ekspert, ponieważ... No tak, bo mówi ile kosztuje. Tak. Tutaj serwis stwierdził, że takie stwierdzenia, znaczy ta służba stwierdziła, że takie stwierdzenia mogłyby skłonić innych uczestników rynku do podniesienia cen, a konsumenci stworzyliby pośpieszny popyt. No tak, no bo możesz stworzyć panikę. Tak. Tak jak bywały paniki, że benzyny zabraknie na stacjach, no to na te stacje. Bo tutaj jak gdyby FAS twierdzi, że dziennikarze manipulując, no bo oczywiście ceny nie rosną, tylko oni manipulują tym i chodzą do sklepu i mówią, no i to może spowodować, że inni też pójdą do sklepu i zobaczą, że te ceny wzrosły i wtedy zaczną kupować, bo przecież w przyszłości może jeszcze bardziej wzrosnąć, no i wtedy się taka spirala inflacyjna zrobi i to jest temu winny ten ekspert. Ja myślę, że ten ekspert idzie do sklepu i namawia sklepikarki, żeby na tych tam mlekach i tak dalej. Ja będę robił zdjęcia, pani teraz tam obniży, tak. Albo podwyższy, albo coś. Wiesz, że tu sterują rynkiem. Niesamowite. Nie wpadłbym na to, żeby służba antymonopolowa do konkretnych dziennikarzy wysyłała ostrzeżenia. To wchodzimy już naprawdę w jakąś... Zdjęcie wskazuje za drogi chleb. Dostaniesz karę. Rozszerzoną rzeczywistość, zmień to zdjęcie. Tu mamy takie zdjęcie tutaj, bo ty według naszego Excela chleb powinien być 40% tańszy. Powinien jeszcze taki, wiesz, swoje zdjęcie przesyłać, tak? Tak, to jest nasz chleb. To jest nasz chleb, tak. Ten chleb jest dozwolony, twój jest niedozwolony. Słuchaj, nie tylko bada FAS, nie tylko bada Rostat,
ale mamy też Fundację Badania Opinii Publicznej, z której bardzo często korzysta Bank Centralny w swoich wyliczeniach i szacunkach. I tam przeprowadzono na taką dużą skalę badania opinii publicznej wśród Rosjan, jeszcze zanim zabroniono mówić, że coś drożeje. I 61% badanych respondentów przyznało, że nie starcza im pieniędzy na podstawowe cele. I teraz tak, na zakup żywności 6% Rosjan, zakup odzieży i obuwia 26% Rosjan, dużego sprzętu AGD 35% Rosjan. No to jest w sumie porażające, że kilkadziesiąt milionów ludzi w Rosji nie stać na przykład na pralkę, bo to jest duży sprzęt AGD, nie? To no panowie z fazu. No niektórzy z urlopu przywożą. No tak, no ale co dalej? To FAS powie, zadzwoni do nich, stać was. To trzeba to zmienić. Nie szerzcie defetyzmu, stać was. A robi się trochę czapka. Taki jakiś, tak, to czapkę dostaniecie, jakiś jaruski, no bo skoro zabroni się ekspertom mówienie o podwyżkach, no to w drugim kroku, żeby polepszyć sytuację, to może trzeba nakłonić ekspertów, żeby mówili, że tanieje. To nic, że nie tanieje, ale jak będą mówić, że tanieje, ludzie przeczytają, że wszystko tanieje, no idąc tym torem myślenia, to mówią, stanieje, poczekam, nie będę teraz tego kupować, przecież za miesiąc to będzie jeszcze tańsze. Spadająca inflacja to i tak drożeje, tylko mniej. Tak. Deflacja musiała być. No deflację, że wywołają deflację. No tak, o tym mówię. To wiesz, i wtedy służba i dziennikarze może się przyczynią, nie? Tak wiesz. Dobra, teraz tak. Pójdziesz do pracy, mówisz, ja chcę obniżkę. Bo ja czytałem, tak, że wszystko tanieje, to ja chcę mniej zarabiać, to bo ja nie chcę będzie mniej stać zarabiać. za dużo. Tak. Nie, no teraz już płyniemy troszeczkę jak w Jaruskim, ale mówiąc poważnie, jak myślisz, bo trochę to nam będzie utrudniać pracę niewątpliwie w przyszłości, no bo co, jak przestaną publikować, ile kosztuje ten... ale czekaj, mamy takie gazetki jak Biedronka, Lidl i tak dalej. Zakaz gazetek, w sensie tych rosyjskich odpowiedników. Cen, nie, znaczy można, ale bez cen. Będzie dzisiaj w promocji mleko, bez ceny. Mamy w sprzedaży kurczaka. Nie, procenty będą podawać. Że procent od czego? Że taniej, 20% taniej. Ale bez ceny. Że tak, bez ceny. Że same obniżki, wiesz, tu 20, tu 30, tu 50% obniżki. Można. No można, nie, no ale tak... I wtedy patrzy, same obniżki, dobra. Nie, bo idziemy, wiesz co, na skraj absurdu, ale wyobraź sobie... ale to jest absurdalne, no jeżeli nie możesz publikować cen... bo jest za drogo, to co, w pewnym momencie w sklepie nie będzie cen? Że po prostu masz dżem i napis tylko dżem, chleb. I idziesz do kasy się dowiesz, tak. I powiesz, Jezu, co ta drogo? A ona, bo pójdzie pan siedzieć. No nie wiem, idzie to w dziwnym kierunku, skoro dziennikarze dostają takie jakieś ostrzeżenia, no i tu jest groźba, tak, no bo inaczej to nie można. Do tej pory wydawało się, że groźby są za krytykę specjalnej operacji w sumie tych rzeczy politycznych, a jednak te gospodarcze wydawało się, że do tej pory nie było, no ale widzimy, że tutaj również, a więc to może też pokazywać, jak zła sytuacja jest, skoro dochodzi do takich, zastraszania dziennikarzy, tak? Znaczy od tego, że nie będziemy mówić, to się nie poprawi, ale władza, jak widać, wychodzi z innego założenia, że jak się nie będzie mówić, no to nie będzie problemu. No nie będzie się mówić, że jest drogo i że wszystko coraz droższe i wtedy nie będzie coraz droższe. No tak. Zadekretuje się, wiesz, to jest cały czas takie myślenie, wiesz, zadekretujmy, że jest lepiej. Albo że przynajmniej nie jest gorzej. Wiesz co, bo to jest też tak... Bo to psuje, bo tak to przecież były te statystyki, że Rosja weszła do pierwszej dziesiątki ze wzrostem gospodarczym, że tu jest w ogóle, i nagle... Top czwarta gospodarka świata, lider technologiczny, to ludzie czytają, tak, patrzą, wiesz. Czekaj, ja sobie coś przeliczę, jak ten lider technologiczny, 140 milionów razy 35%, 50 milionów tego gospodarczego giganta nie stać na pralkę.
50 milionów, więcej ludzi niż w Polsce, wszystkich w Rosji nie stać na pralkę, według tego, co sami powiedzieli. Więc okej. No ale obniży się poprzeczkę, więc będzie lepiej. No, może pod pralki po co? To wiesz, ręcznie można. To eko będzie bardziej. Bo taka pralka to zobacz, i to prąd, i w sumie same minusy ja widzę. Ja widzę kolejny rzut propagandy, bo zaczynam już troszeczkę ten system rozumieć. Na Zachodzie pójdzie komunikat za chwilę, że inflację powstrzymano. Tak, no bo to do tego ma doprowadzić. I że to jest gra na zewnątrz. Tak, różnego rodzaju fanów, no, którzy... I ja nawet jestem zdolny uwierzyć, że... Znaczy jest trochę ten problem jeszcze z tym z Yuanowem i bankiem centralnym, bo oni jeszcze tam mogą się opierać. Oni mogą krzyczeć. No. Dlatego mówię, że jest szansa, że wymienią. Myślałem, że wymienią faktycznie Elwirę po wyborach. Ja nie wymienili. Że nie. Ty stawiałeś, że nie, na razie jest na twoim, ale zobacz, ona przeszkadza. No ona chce mówić. Inaczej, ona chce robić, ona chce trzymać te stopy. A po co trzymać stopy, jak inflacja jest? No przecież jak jest zduszona już inflacja, dziennikarzom się zakaże, no to trzeba stopy też obniżyć. No bo jak to będzie wyglądać, że inflacja już jest pod kontrolą, te tam 4%, a stopy są na 16%, a jeszcze takie jakieś głupie pomysły, żeby zwiększyć na 17%. No. To będzie materiał, wiesz co, ostatnio bardzo często wracam... Moim zdaniem będzie w tym roku dosyć jeszcze większe napięcie pomiędzy rządem, szczególnie ministrem obrony, który był przecież dużym krytykiem banku centralnego, a teraz jego pozycja jednak wzrosła, najważniejsze można powiedzieć ministerstwo, i będzie żądanie obniżenia stóp procentowych moim zdaniem. Słuchaj, ja nawet dzisiaj wracałem do naszego materiału z takim wielkim, nakoksowanym Rosjaninem na okładce i że budżet rosyjski na sterydach 50% większe dochody. Pamiętasz, jak mówiłem, musimy nagrać, żeby to była odpowiedź na te wszystkie artykuły, które się ukażą. To był kwiecień, bodaj 5 kwiecień. Ja dzisiaj wklejałem ponownie ten materiał na Twitterze, gdyż ktoś napisał: Rosja sobie poradziła, wpływy do budżetu ze sprzedaży surowców w górę. I to wiesz, i to wraca jak bumerang. I tu działania, które są robione teraz, to jest przyczynek do redukowania Excelowo inflacji, tak jak zakładasz najprawdopodobniej, i pchania takiej informacji na zachód. Zwalczyliśmy inflację, dochody rosną i wiesz, my możemy nagrać wideo, dotarcie mamy jakie mamy, obejrzy to 20-30 tysięcy osób, jak pomożecie może 40 i to jest wszystko. Pomóżcie. I to jest wszystko ta wiadomość się nie przebije. Bo to zależy co, tak? No wiadomo, że za 2 miesiące jak gdzie cena ropy się przełoży inaczej, no to zaraz będą mówić, że ropa co prawda mamy tu spadek, ale inne wyroby się lepiej sprzedają i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w tym roku będzie pchana cały czas będzie próba dmuchania tego produktu krajowego brutto i tutaj, zresztą mówiliśmy też kiedyś dlaczego, bo to też ma mieć ten, pamiętasz, sami Rosjanie, psychologiczny, oni mówią psychologiczny efekt na zachodzie, żeby on się przestraszył, że to wszystko bez sensu jest. Tylko to jest balon, to jest puste w środku. I ta inflacja, wiesz, ta inflacja jak gdyby, no bo wiesz, ty nawet jak włączysz ten telewizor, na tą pralkę cię nie stać, no ale widzisz, to PKB rośnie, tu jesteśmy już 4. potęgą, wyprzedziliśmy Niemcy. To moja wina, ja muszę się bardziej starać, może ja podpiszę kontrakt. Może w tej Moskwie, to może oni faktycznie zarabiają więcej, nie? Tak. Tam mieszkam w jakimś tam Krasnojarsku, nie? To tu mój burmistrz, mój ten, wiesz, gubernator, słabo się może stara, on zawalił. To on zawalił. Więc różne może być, bo car się stara, no my tutaj tak, armia nasza tutaj coraz silniejsza, w Europie się nas boją,
jest coraz lepiej, no a że u mnie nie jest, no masz takie, tak? Tak, że to ja, nie on. To może ja coś źle robię, tak, na przykład. Natomiast pojawia się ten problem, kiedy idziesz do sklepu, no i patrzysz te ceny, już to w zeszłym roku było taniej, no. Pod warunkiem, że kojarzysz ceny. Pamiętasz, ile kosztowała paczka, nie wiem, sera żółtego w zeszłym roku albo litr mleka? Tak. Mniej więcej tak, ale jeżeli to jest 20-30 groszy... No nie, no ale wiesz, dostajesz mniej więcej tyle samo, coś tam masz jakiś wzrost, idziesz, no i mniej tego produktu kupujesz, no wiesz, nie da się, że tak powiem, żołądka oszukać i powiedzieć, nie tam... To znaczy, będziesz da się. Ja widziałem kilka stowarzyszeń ulicowych, którzy skutecznie oszukiwali żołądek innymi trunkami. I tu też jest. No ale te trunki też drożeją. Cukier, że tak powiem, dlatego jest ta próba też trzymania tego cukru. Ale i nielegalne, i legalne idą w górę, chociaż no spożycie no rośnie, tak? No to jakimś zastraszającym też tempie. Myślisz, że jeżeli spożycie rośnie, to świadomość społeczeństwa na przykład na ceny spada? No bo wiesz, możesz być tak zadumany, że no tych drobnych różnic nie zauważasz na przykład. Może tak być. No pamiętaj, że zawsze w Rosji jest trochę inaczej niż w Polsce, bo my chcemy, żeby było lepiej. A Rosjanie nie chcą, żeby nie było gorzej. Tak. I zawsze masz takie, może być gorzej. Jest jak jest, ale może być gorzej. Zawsze jest ta obawa, zawsze ten lęk towarzyszy tym ludziom. Tak? Patrząc, jakie władze dochodzą cyklicznie. No ona jest poparta doświadczeniem, tak? To nie jest tak, że to jest tak zupełnie sobie, bo może być gorzej. I w Rosji, słuchajcie, tak, może być gorzej, tak? I oni wiedzą, że może być gorzej i że nie jest aż. Jak nawet się teraz zapytasz Rosjanina, takiego byś na ulicy, czy jest źle i czy może być gorzej, to powiedziałby, że no jest jak jest, ale gorzej to na pewno może być. No może, zaledwie 61% społeczeństwa na coś nie stać, a przecież mogłoby być 100. Tak, że 70, 80. A na pożywienie to nie ma tylko 6%, a mogłoby być 30%. Więc jest jeszcze... A więc z jednej strony te ekonomiczne rzeczy dla Rosjan są najistotniejsze, ale z drugiej strony oni właśnie wychodzą z założenia, że po pierwsze nie mają na to wpływu, no bo co ja mogę zrobić? Przecież ja nic nie mogę zrobić. Przecież to tam w Moskwie ten car Putin podejmuje decyzje, no stara się, nie? A ja albo rząd zmienia, walczy z korupcją, chce doprowadzić, chce wyczyścić, tak. A jeżeli już kogoś obwiniam, no to obwiniam tych oligarchów, te pijawki, które tak wysysają na tych jachtach. No bo to, wiesz co, bo to te pijawki teraz mają, nie wiem, mleczarnie. Te pijawki mają, wiesz, sieć dystrybucji, tak. Do nich należą te sklepy. No i jak się nacjonalizuje, to oczywiście Rosjanie się też cieszą, tak, bo teraz mamy dosyć duży taki proces nacjonalizacji i przejmowania. Teraz na razie tego średniego, tak, i że to będzie lepiej, bo się zabierze tym i oni wtedy nie będą mieli na te oszukańcze marże zostaną zredukowane. No ale nie będzie lepiej. Natomiast no, jeżeli chodzi o tą inflację, ja jestem bardzo ciekawy właśnie tego zderzenia, bo widzimy, że te inwestycje rządowe w tym roku zaczynają, no siadają, tak? A to był jeden z takich głównych tych oprócz przemysłu tak zwanego wytwórczego, czyli robienia tych bombek niechoinkowych, no to były te inwestycje i prywatne też siadają, bo to prywatne były na przykład w miarę dobrze w zeszłym roku ze względu na przestawienie się na ten komponent azjatycki, czyli przejść, musisz maszynę wymienić, musisz to i tak dalej, a więc te inwestycje po prostu były wymuszone. W tym roku już tego tak nie widzimy, a rząd chce mieć ten wzrost gospodarczy za wszelką cenę, albo papierowy, a najlepiej, żeby był realny. Jeżeli ma być realny, no to trudno będzie budować tylko na samym tym uzbrojeniu, szczególnie, że ja mówiłem w niedzielę na temat tego uzbrojenia, ono jest pompowane cały czas na remontach. I tu mamy taką ścianę po prostu, nie? A wiesz co, sklejały mi się dwie rzeczy. No. Jak możesz wykazać wzrost gospodarczy? Albo produkować więcej, albo wykazywać więcej. Wykazywać więcej, albo pokazywać, że się ma mniejszą inflację.
Tak, no tak, to jest dlatego też bardzo istotne, tak? Jeżeli by się udało zmniejszyć tą inflację, przynajmniej papierowo, no to wtedy ten wzrost będzie lepszy. No bo te usługi będą inaczej wyceniane i tak dalej. Zaraz będziecie pisać, że wzrost gospodarczy się tak nie liczy, inflacja nie ma nic do tego, bo tak was w szkole uczyli. No nie, tak pięknie nie jest. Inflacja wpływa jest to czynnik, który wpływa jak najbardziej, ponieważ wpływa na import, wpływa na eksport, wpływa na inwestycje, na wiele elementów wpływa i pozytywnie i negatywnie, tak? No bo oczywiście jeżeli mamy też deflację, tak, to może to powodować pewne załamanie. Natomiast, no mówię, no ta inflacja dla rządu bardzo, bardzo istotna. Teraz jest bardzo też ciekawa sytuacja, bo rząd przypisuje sobie też takie zasługi nie swoje. No ale to wiele rządów tak ma i ten reżim, czyli osłabienie, wzmocnienie rubla, które spowodowane jest spadkiem importu. Tak, no bo mamy teraz taką sytuację i to widać jak gdyby, że mamy przesunięcie, to znaczy wpływy eksportowe są opóźnione do wydatków importowych tak mniej więcej o 2 miesiące. Czyli mamy taką sytuację, że ty dostajesz teraz te pieniądze za to, co sprzedałeś powiedzmy w marcu. Tak, no jak dostajesz, bo tu też jest właśnie pewien problem. Czyli zatory teoretycznie powodują wzmocnienie rubla? Zatory tych przepływów? Tak, tak. Masz takie nożyce, można powiedzieć. Wbrew pozorom tak, bo przede wszystkim powodują zatory, ale to, że banki nie chcą realizować, to będzie widać dopiero w tych danych, których jeszcze nie widzimy, znaczy, które już częściowo widzimy. Bo jeżeli spojrzysz na dane za marzec, kwiecień, spójrz na import rosyjski, jak on zaczyna spadać. Czyli mamy taką sytuację podobną, która była w 2022. Pamiętasz, jak wtedy się ten rubel umocnił, nie? Wszyscy mówili, ci fani, nie? No to jest, że sankcje nam pomagają, rubel się umacnia. A to chodziło o to, że sprzedawano mniej ropy, nie? Bo to wchodziły te wtedy price cap? Nie, wcześniej. Był taki moment, że rubel się umocnił, tak? Była ta panika, że był ponad 100-140, a potem spadł tak do... No to 40. Wtedy zaraz, tak, to było ograniczenie obrotu, bardzo wysokie stopy procentowe na 19% chyba od razu były wprowadzone, Nabiulina tam bardzo ostro walczyła. No i zobacz teraz, jaką mamy sytuację. Nie mamy oczywiście identycznej sytuacji, ale mamy sytuację taką, że jeżeli chodzi o eksport, to te dane eksportowe są zależne w dużej mierze od tej ceny ropy i te ceny ropy, jeżeli chodzi o luty, marzec, powiedzmy, no już kwiecień może nie, były dobre. Więc teraz masz wpływy za te dobre miesiące. A z drugiej strony, jeżeli chcesz coś zamówić z Chin, to nie możesz zrealizować tej transakcji, czyli to ci się opóźnia, no lub stwierdza, że nie kupię z Chin, tylko kupię tutaj sobie na rynku lokalnym, tak? No, miało być taniej, no ale dobra, trudno. I teraz widzimy, że mamy spadek importu, bo są te sankcje wtórne, a więc widzimy znowuż taki element i taki efekt, że te sankcje grudniowe amerykańskie spowodowały, że to się przełożyło na spadek importu, tylko to się od razu nie było tak, że wiesz, one weszły w grudniu i tu wszyscy się zastosowali i to już w styczniu, tylko to miałeś opóźnienie i pierwsze te wyniki widzimy marzec, kwiecień i maj będziemy mieli tak samo, tam będziemy mieli, i szczególnie widzimy, co ciekawe, z Chinami. Tak. Bo do tej pory te Chiny się tak, ten import tak szedł, a teraz od marca on się zatrzymał i o ile eksport chiński na rynki światowe zaczyna się powoli odbudowywać, o tyle widzimy, że tej sytuacji nie mamy, jeżeli chodzi o rynek rosyjski. Tak? Czyli tu mamy pewne takie zatrzymanie, co spowoduje, że potrzebujesz po prostu mniej waluty, mniej juana,
a wpływy masz takie same albo lepsze niż w poprzednich miesiącach, bo tam nie widzimy załamania eksportu rosyjskiego. No bo tu jest głównie ropa naftowa taka, chociaż... Tak, to znaczy to już jest po załamaniu, nie widzimy odbudowania do czasów przedwojennych, czyli tu już mamy stało mniej więcej. A więc teraz będziesz miał taką sytuację, że to pomaga, przy czym to nie masz takiego jakiegoś, tak jak w 2022 roku i to jest oczywiście taki element, no, który jeżeli teraz się do tego dołoży inflację, no powoduje, że to jak gdyby rynkowi nie pomaga, no bo masz taką sytuację, że znowuż wiesz, wchodzimy w taki okres, można powiedzieć, takiego przetrwania, no i wyczekiwania, no bo to wszystko byłoby dobrze, jakby inflacja spadała. Czy te wszystkie elementy, o których mówimy, a ona rośnie cały czas. A dlaczego rośnie? No rośnie przez rząd, bo rząd dosypuje te pieniądze do gospodarki i na te zbrojenia, a ponieważ rośnie, no to te produkty, co prawda tutaj nam się stosunek poprawia, natomiast no będą się pogarszać te wpływy eksportowe. Tak, no bo to no i jeszcze to się nałoży, że te ceny, jeżeli się okaże, że spadną. Ale to co? To dziura budżetowa będzie rosła. Tu właśnie są zagrożenia budżetowe. Tak. No właśnie. Co prawda ostatnio wydawało się, że rząd sobie, tak przynajmniej chwalił się, że sobie poradził, no natomiast mogą się pojawić właśnie takie elementy. Bo jeżeli się utrzyma poniżej 90, jeżeli tu się nie zmieni nic, no to te wpływy z ropy, gazu będą niższe w przeliczeniu na ruble i koniec końców co? Znowu będzie trzeba drukować, czyli znowu przyspieszą inflację. Już nie ma Narodowego Funduszu Dobrobytu, z którego można no by nie ma było... skąd wyciągnąć, tak. Nie Czyli ma skąd wyciągnąć, tak. No to niekoniecznie dodruk, można też, my o tym nie mówiliśmy, mamy sytuację, że rośnie dług, tak, czyli obligacje skarbowe, szczególnie te federalne, coraz większe zadłużenie, i tam mamy wzrost. W korporacyjnych też, co ciekawe, a więc widzimy, że ogólnie i dług zarówno taki prywatny, jak i dług państwowy rośnie dosyć mocno. To znaczy my mówiliśmy, że nie ma za bardzo chętnych, te oprocentowanie, ta rentowność tych obligacji musi iść w górę. Żeby... Ona jest i rentowność idzie właśnie. I jest cały powyżej czas. 10% chyba, nie? Z tego co kojarzę. Wiesz co, nie patrzyłem ostatnio, jest chyba więcej. Ale chodzi o to, że ten próg 10% jest bardzo niebezpieczny. Myśmy tam chyba mówili o 12 czy coś takiego, nie pamiętam teraz już, ale obligacje o rentowności powyżej 10% w długim okresie, no to są dużym obciążeniem dla kraju i koszt obsługi długu. Chociaż Rosja jeszcze ma potencjał, żeby się zadłużać, ale na rynku wewnętrznym, nie zewnętrznym, bo z zewnątrz nie za bardzo są chętni. Tak, patrzę 14,38. Rentowność na poziomie 15% obligacji. To jest mega zobaczę. dużo. No. Wiesz, no to tak jak mówię, patrzę, tak, 20, no z dzisiaj, tak, 23.05, tak, 14.38. Ale tam moim zdaniem jeszcze jest, bo ona ostatnio spadła, bo już tam troszeczkę wyżej byliśmy, nawet 20, bo już byliśmy powyżej 15, tak. No ale można powiedzieć, jeżeli sobie spojrzymy, tak, to ta rentowność, słuchaj, przebiła ten 2022, bo mieliśmy w 2022 taki pik na poziomie 12,46, a teraz już mieliśmy 15 zaliczone. Tak? Jeżeli rentowność rośnie, to znaczy, że mało jest chętnych na zakup tych obligacji, tak? Można to tak jakoś powiązać, że jeżeli było 12, to jeszcze się znajdowali chętni, Nie. A teraz tych chętnych jest coraz mniej, żeby kupić?
Trochę tak, trochę nie, bo Okej. to nie jest takie, wiesz, Pamiętajmy, że są wysokie stopy, no wiesz, jeżeli masz stopy takie i masz Ale jest pewność... też rynek płytki, rynek chętnych, którzy mogą kupić te obligacje. Tak, wiesz, to jest kwestia bardziej tego, dlaczego ono rośnie, a nie, bo zaczęłoby spadać, jeżeli byłyby zapowiedzi obniżek stóp. A jest zapowiedź być może podwyżek. I wtedy, kiedy była zapowiedź tej podwyżki, te 15 to złapało, nie? Czyli wiesz, rynek trochę, no bo jeżeli teraz się okaże, no ty masz obligacje i teraz okazałoby się, że to w perspektywie będzie cały czas rosnąć, albo będzie zapowiedź, że na przykład, nie wiem, nie będzie 16, a będzie 17 jeszcze, no to wtedy to chcesz pożyczyć, no to musisz się odpowiednio też, to się musi też opłacać, tak, no bo chodzi o to, że to są obligacje, tak, no jeżeli masz takie stopy, no to te obligacje się dostosowują po prostu do stopy. I tutaj chodzi o to, jak rynek ocenia. No rynek ocenia na ten moment, skoro mamy wzrosty cały czas, że ta inflacja nie będzie spadać. I że bo chętni... Ale też, że powinny stopy iść w górę. Jest takie ryzyko, może tak. Ja nie jestem, tak jak powiedziałem, bo mamy jeszcze rząd i mamy Białorusowa. Tak, ale ja mówię, co rynek wysyła za sygnał, nie? Tak, że który powie tak jak wyżej. Ma być 10. Dlaczego? Bo tak. Nie, bo jest 10, bo tutaj Rostat tak powiedział, że tak, bo jak zrobimy 10, to wszyscy i damy dane z Rostatu, że inflacja zaczęła spadać, to wszyscy uwierzą, tak jak z tym dziennikarzem, nie? To wszyscy uwierzą, że inflacja spadła, zrobimy odpowiednią propagandę i ona zacznie spadać. Dobra, wrzucamy trochę guano pod dywan, nie? Różnymi technikami. Co się może wydarzyć, jeżeli oni będą tak robili i tu obniżą stopy procentowe, tu będą ukrywać inflację? Jak to się przełoży na realne wydarzenia w gospodarce? Niskie stopy, ukryta inflacja, ona będzie rzeczywiście rosła jakoś niekontrolowanie. Co się jeszcze może wydarzyć? No mamy przykład Turcji, kiedy obniżono stopy, jaki był efekt. No dobrze, ale podawali inflację, że rośnie, a tu jak Rosjanie nie będą podawać, co tam się będzie działo? W sensie po prostu wszyscy będą udawali, że nikt tego nie widzi? Czy jeszcze jakieś czynniki będą miały wpływ? Firmy nie będą mogły podnosić tych słynnych cen krzeseł? To zależy, wiesz, bo zależy czy firmy będą mogły, czy inflacja będzie mogła rosnąć, czy nie. Czy wiesz, na przykład nie wprowadzi się, ja wielokrotnie mówiłem, że Rosji grozi tak zwany koszyk dóbr podstawowych, który nie może rosnąć. Bo to jest ten mechanizm, po który rząd może sięgnąć, który zapewni jej przetrwanie i poparcie społeczne. Okej, czyli wszyscy inni będą ceny mogli podnosić. Jak produkujesz te słynne krzesła czy te krasnale, to tam możesz sobie narzucić marże dodatkowe. Tak, ale jak robisz chleb, mleko, mięso z kurczaka, mięso wieprzowe, to nie możesz. To nie chcę produkować. Po co mam to produkować? No wracamy wtedy do komunizmu i do problemów, które już przerabialiśmy. Tak? Podwójne ceny, wiesz, coś robienie na boku. No będą, wiesz, ceny oficjalne, ceny nieoficjalne i tak dalej. I to jest jak gdyby rozwiązanie, które mogłoby spowodować, żeby powiedzieli, no ale moment, ceny produktów i wtedy Rostat mierzy. Są zamrożone. W każdym sklepie ten chlebek kosztuje tyle samo. Jest pewien minus, przyjeżdża 5 bochenków dziennie, tak? No na początku pewnie, wiesz, bo dopiero po jakimś czasie byś miał ten efekt. Na początku firmy są zmuszone do tego, żeby produkować, dostarczać. No tak jak kiedyś było, tak? No, ale firma ze stratą nie może produkować w nieskończoność, nie? Ale moment, pamiętaj, że w Rosji cały czas są tak zwane firmy unitarne. Tak? Czyli unitarne to jest taki relik jeszcze z komunizmu, czyli takie, no tak jak za komunizmu było, gdzie ty nie jesteś właścicielem. Nie? Więc możesz sobie wyobrazić, że część tego, powiedzmy, przemysłu, szczególnie tam, gdzie jest na rynek konsumencki, to nie będą firmy prywatne, gdzie twoim celem jest generowanie zysku, tylko firmy unitarne albo firmy o znaczeniu społecznym. No ale one też nie jadą na dziękuję i powietrze.
Tam też trzeba tych rubelków dosypywać, nie? No to będziesz dosypywał, to będą miały długi, nie? To będzie... Ty masz dostarczać chleb, a nie myśleć o tym, czy wypracujesz zysk, czy nie wypracujesz zysk, bo to nie twoje. No dobra, ale to ja pracując tam, to mówię, jak ty jesteś pracownikiem. No okej, to ja mówię tobie, to ja potrzebuję mąkę, ja potrzebuję prąd i ty mi dostarczysz, tak? Ty to kupujesz. Tak. Ja wszystko jak gdyby, wiesz, no pracujesz w takim zamkniętym trochę systemie, nie? I to przez jakiś czas może funkcjonować. Nie? To nie jest tak, że wiesz, że to jest tak od razu skazane, długoterminowo jest to skazane na porażkę, ale ponieważ prowadzimy konflikt z całym Zachodem, to te 2 lata tak pociągniemy, a co potem, to już się będzie martwił może już kolejny rząd, tak? Tak. Nie, no bo tutaj możemy, wiesz, dekretem zadekretować, tak? Zadekretować, że przedsiębiorstwo po pierwsze już nie jest prywatne. No i tu widzimy, nie? Mamy Makwę, robiła makaron. No już nie jest prywatna, już jest państwowa, już będzie państwowy makaron, być może, wiesz. A za moment zadekretujemy, że ileś tam właśnie, jeżeli chodzi o te produkty podstawowe. Mleczarni, piekarni. Tak, muszą być to firmy unitarne i koniec. I to już jest własnością społeczeństwa, czyli wiesz. Czyli w najbliższym czasie obserwujemy przejęcia mleczarni, piekarni, jeżeli takie coś będzie. Jeżeli no będziemy widzieć przygotowanie. Bardziej, tak, no bo jeżeli wtedy będziesz miał tych największych producentów, tak jak na przykład makaronu, no to mówisz, panie dyrektorze, tu pan tak ma robić, bo ty nie jesteś wtedy, nie pracujesz dla właściciela, tylko pracujesz dla tego rządu, nie? I oni ci każą, to ty robisz, no dlaczego masz tego nie robić, nie? Nie no, robisz jak masz półprodukty, nie? I prąd, wodę i tak dalej. To... Robisz to, co ci każą. Ale no jak nie masz, no to nie zrobisz. No. To udajesz, że robisz, nie? No, okay. Wiesz o co chodzi, nie? No twoim celem, jeszcze raz, nie jest, twoim celem jest przechodzenie... Zachować pracę. Okay. Zachować pracę, tak? Twoim celem nie jest wypracowanie zysków, nie jest robienie dobrej jakości produktu, tylko żeby zachować pracę, tak? Żeby przetrwać, nie? I każdy tam mniej więcej będzie na podobnej zasadzie. Czyli jeżeli masz wyprodukować tonę makaronu, a masz pół tony mąki, to te pół tony musisz improwizować tej różnicy. No na przykład tudzież będziesz wykazywać, że produkujesz, nie produkujesz, no. Chodzi o to, żeby jak najdłużej trochę, wiesz... no gra na czas, tak. W taką zabawę, nie? Oprócz tego, jak to w Rosji, nagle wpadniesz na pomysł, jak to w przedsiębiorstwie unitarnym, że moment, no ale to przecież ja mogę sobie tutaj dodatkowo... Ja mam wolne moce przerobowe. Mam przecież tyle wolnych mocy przerobowych. Co prawda nie mam tej mąki, ale to ja mam tutaj takiego kolegę, który mi da tą mąkę i ja po godzinach mogę dodatkowy sobie chlebek zrobić, nie? Ale już za inną cenę i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem ludziom, chcecie sobie zarobić dodatkowo? Jest tak, i tak dalej. Bo ta pensja, ta nasza oficjalna... Unitarna to jest ta według Rossstatu, że przeżyjecie, no. A ja wam mogę dać bonus. Dobra, myślę, że temat omówiliśmy chyba ze wszystkich kątów. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania dodatkowe albo opinie na temat tego programu, to dajcie znać w komentarzach, chętnie przeczytamy. Jeżeli oglądaliście nas po raz pierwszy, takich materiałów jest już kilkaset, więc warto śledzić nasz kanał i zajrzeć, co nakręciliśmy wcześniej. Trzymajcie się, cześć. Cześć.